Współpraca to bardzo fajna sprawa, bo każdy zajmuje się tym, co robi najlepiej. Ja zrobiłem sok z malin, a Monika z Bartkiem zamknęli to w takich kuleczkach alginianowych przy pomocy chlorku wapnia. W takich nośnikach możemy zamykać przeróżne inne substancje. Taki zabieg jest podstawą nowatorskiej szczepionki, nad którą pracują brytyjscy i polscy naukowcy. Za substancję aktywną w tej szczepionce, tutaj odpowiadającą naszemu soku z malin, pracuje polska pani naukowiec, pani profesor Danuta Gutowska-Owsiak, z którą teraz porozmawiamy. Jeszcze jedna ważna informacja, oglądaj film do końca, bo tam jest coś bardzo, bardzo istotnego. Doktor habilitowana Danuta Gutowska-Owsiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się immunologią. Przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Oksfordzkim. Do kraju powróciła w 2017 roku. Niedawno rozpoczęła pracę nad mechanizmami odpornościowymi w kontekście szczepionki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako laureatka Collaborative Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest idealną osobą, żeby porozmawiać o wyzwaniach pracy międzynarodowej i zaprzęganiu praktyk z Wielkiej Brytanii na ziemiach polskich. To nie pierwsza twoja współpraca z brytyjskimi naukowcami, prawda? Zdecydowanie nie. Ja przez 14 lat mieszkałam w Anglii w ogóle, więc tam zrobiłam doktorat oraz odbyłam staż podoktorski. Na początku na Uniwersytecie w Liverpoolu, później te 8 lat ostatnich to był Uniwersytet w Oksfordzie, gdzie prowadziłam badania z zakresu immunologii. I oczywiście tam współpracowałam, w związku z tym działałam w obrębie tych grup. Natomiast oczywiście po przeprowadzce do Polski w 2017 my kontynuujemy te współprace, które nawiązałam w Oksfordzie czy w Liverpoolu. Dodały się dodatkowe jeszcze współprace z Imperial College London, z Uniwersytetem w Bradford. No i teraz prowadzimy projekt z brytyjskim naukowcem, który mieszka w Polsce, z profesorem Jonathanem Heddle. I to są projekty, które bardzo ładnie w tej chwili nam przebiegają. Jeden z tych projektów dotyczy nowego podejścia do szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dobrze, to powiedz mi teraz, gdzie szukać substancji, które mogą obudzić nasz system odpornościowy do walki z wirusem? No właśnie w tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, czyli w sytuacji pandemicznej, bardzo nam zależy, żeby ta odporność była bardzo silna i pomagała nam eliminować wirusa. Natomiast zakładając, że nie mamy jakichś niedoborów odpornościowych lub niedoborów żywieniowych, to najlepszą metodą, żeby ten organizm przygotować, jest de facto jego edukacja, czyli nie są to rzeczy, które możemy wprowadzić z zewnątrz, jakieś suplementy na przykład, tylko poinformowanie organizmu na temat, jakim zagrożeniem jest wirus i co z tym robić. W związku z tym tu mówimy o szczepieniach, które przygotowują nam nasze komórki do silnego reagowania w momencie, kiedy taki wirus wtargnie. Czy faktycznie te komórki reagują i są odpowiedzialne za system obrony? Tak, zdecydowanie. My mamy w ogóle w organizmie kilka linii obrony. Pierwsza rzecz to jest oczywiście przeciwciała. Druga to są limfocyty cytotoksyczne, czyli komórki, które atakują zainfekowane wirusem komórki i je eliminują. W związku z tym wirus nie ma gdzie się namnażać. Poza tym tworzą się też komórki pamięci, które później przy kolejnej ekspozycji, czyli przykładowo późniejszej infekcji, bardzo szybko i dynamicznie reagują, co umożliwia szybkie i intensywne zwalczanie wirusa. I my jesteśmy w stanie te odpowiedzi zobaczyć w laboratorium i w zasadzie wszystkie te komponenty sobie zmierzyć przy traktowaniu naszego podejścia, testowaniu naszego podejścia. Na przykład jesteśmy w stanie zobaczyć, czy komórki się namnażają pod wpływem stymulacji takiej, która jakby edukuje w kwestii wirusa. My możemy zobaczyć, czy komórki się dzielą intensywnie, aktywują się, czy to są te parametry, które są nam bardzo potrzebne do intensywnego zwalczania infekcji. Również na przykład w naszym laboratorium oceniamy to, czy komórki są skuteczne w zabijaniu zakażonych komórek. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Częstochowa pozdrawia Gdańsk. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam z Gdańska. Druga część pracy należy do profesora Jonathana Heddla, którego zadaniem jest zrobienie takich pęcherzyków. One odpowiadają tym kuleczkom alginianowym. Profesor Jonathan Heddle doktorat ukończył w University of Leicester w Wielkiej Brytanii.
po czym podróżował po świecie, spijając naukowe sukcesy. Między innymi założył 2 grupy badawcze w Japonii. Od 2015 roku pracuje w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z dr Gutowską-Owsiak pracuje nad innowacyjną szczepionką. W projekcie jest odpowiedzialny za zakres nanotechnologiczny tworzenia sztucznych egzosomów, czyli kapsułek. So please tell me, Jonathan, why did you decide to continue your scientific career here in Poland? Well, I had been working for a long time in Japan, and but I'm from Britain originally, and I felt it was time to return to Europe. And I looked into the various opportunities that were available, and Poland was very attractive because they were investing a lot of money in infrastructure. They have some very nice grants available, and it seemed like if you had a good idea that you would be able to get funding and build a group and do world-class research. Also, the students are very well and highly taught to a high standard. And so the whole package seemed quite attractive. And Krakow is also a very nice city to live in. I know, I'm from Krakow as well, so I can understand that perfectly. Speaking about your research, Yes. can we dig into that? Can you tell me what are those exosomes? Where can we meet them, and what can we enclose inside them? Okay, so to understand what exosomes are, it's helpful to first of all understand a little bit about our cells. So you can think of our cells as a kind of bubble, right? We have lots of material inside our cells, all doing very important jobs that keep us alive. For example, there are enzymes in your cells which copy your DNA. Now, all of this chemistry and all of these reactions of life occur essentially in water, right? And so you have, for example, an enzyme that copies DNA. Now, if that enzyme and that DNA were just in a big bucket of water or the sea, they would never meet each other, right? They would just float away. So that's why our cells have this bubble structure. They have a membrane around the outside that keeps everything relatively close together, right? But our cells are very complex, and actually there are structures and reactions inside our cells which the cell wants to keep separate from the rest of the cell. So there are actually, if you like, bubbles within bubbles in our cells. So our cells can make very smaller bubble-like structures, and the walls of these bubbles are called membranes, as I mentioned, and they're made from lipids. So these are fat molecules, essentially, a particular kind of lipid called phospholipids. And this is what's able to form a spherical structure, a bubble, to enclose material. And exosomes are small bubbles or sacs, membrane-bound sacs, which the cell can make, and it can fill with material from within the cell, and also it can decorate the exterior of these bubbles with material from the cell, and then it can then eject them from the cell. And so exosomes can travel from cell to cell, and they can take material with them from one cell to another. So it's a way that instructions or information can be passed from one cell to another. Now, this might be quite important. For example, if a cell has encountered some foreign material and it needs to activate other cells in immune responses, if this foreign material might be virus or bacteria, for example. This is how exosomes may be able to help in that. So that's what exosomes are, and what we can put in them is essentially many components from within cells, and it depends on the cell type and the exosome type exactly what materials are in a particular exosome. Thank you for that explanation. It's really fascinating how simple but yet complex exosomes can be. Can you please tell me how those designed biological containers can be used to treat disease, and how can exosomes might be useful here? So yeah, exosomes are, as we've discussed, naturally occurring structures that cells produce. So as in all cases of science and technology, if we can make artificial versions of something, it gives us the chance to control them. So exosomes transmit information from one cell to another. But what if we could actually make artificial containers where we could, for example, control the information that is passed? So if you wanted to, as an example we gave, activate a cell for immune stimulation so that it becomes immune active, but you don't have a naturally occurring exosome to do that,
Maybe if you made an artificial version, you might be able to do that. In general, containers are very useful, not just exosomes, but any kind of artificial, biological, nanostructured container gives you the chance to put something inside, which might otherwise be, let's say, broken down by the body or excreted by the body. If you have a drug or a therapeutic or something which is fragile, to put it in a container which is biocompatible and be able to send it around the body to the place it's needed is obviously quite useful. And exosomes are one example of how we might be able to make artificial versions of such containers where we can control what's inside, and we can control the information that's sent from cell to cell, and we can control where in the body such information and materials are sent. And that's clearly very valuable for therapeutics, for example. Okay, thank you, Jonathan. That was very educational for me, and I hope you succeed in this amazing journey of microstructures that you want to do in the scientific world, but inside us as well. So thank you so very much, and I say hello to you from Częstochowa to Krakow. Thank you, my pleasure. Mechanizm działania takiej szczepionki byłby dość prosty. To, co niesie egzosom, pobudzałoby pewien typ białych krwinek, limfocytów T. Te zaś zabijałyby komórki, które są zainfekowane przez wirusa i w ten sposób hamowały jego rozprzestrzenianie. Ten nowatorski sposób jest jeszcze w trakcie badań. Natomiast innym podejściem, które już poskutkowało, jest stworzenie szczepionki przez Oxford AstraZeneca. Na czym polega ten sposób? O tym opowie nam dr Joanna Bagniewska, która od lat związana jest z brytyjskimi uczelniami. Dr Joanna Bagniewska, urodzona w Gdańsku, wyemigrowała na studiach do Oksfordu. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk o Środowisku Brunel University London, a także pracuje jako popularyzatorka nauki na Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz jest członkinią Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, które zrzesza wielu byłych fejmlaberów, takich jak my. Asiu, uczysz na Brytyjskim Uniwersytecie Zoologii i Ekologii, ale też od pewnego momentu, od pewnego czasu pomagasz naukowcom z Oksfordu tłumaczyć ich badania naukowe. Czy mogłabyś opowiedzieć nam trochę o tym? Tak. W tej chwili od 3 lat ponad pracuję na Uniwersytecie Oksfordzkim jako popularyzatorka na Wydziale Pediatrii, pod który podlega Oxford Vaccine Group, czyli grupa badawcza zajmująca się procesem rozwoju szczepionki AstraZeneca, szczepionki oksfordzkiej. No i w tej chwili ważną częścią rozwoju tej szczepionki jest możliwość tłumaczenia różnym społecznościom, na czym ona polega i rozwiewanie ich wątpliwości, bo to normalne, że ludzie, którzy nie są naukowcami, nie są lekarzami z zawodu, mają różne pytania i właśnie wątpliwości. I w tej chwili bardzo dużo czasu zajmuje mi rozmawianie z polską społecznością Wielkiej Brytanii, która może nie zawsze ma dostęp do informacji w swoim języku. Dlatego mogą przyjść, porozmawiać ze mną i z innymi naukowcami, dowiedzieć się mniej więcej, na czym polega mechanizm działania tej szczepionki, a także jeżeli mają jakieś dodatkowe pytania, to chętnie na nie odpowiadam. Twoja praca jest niekwestionowalnie bardzo, bardzo ważna i od razu dziękuję Ci, że ją za granicami robisz, szczególnie, że właśnie wychodzisz z tym hasłem do Polonii. Czy możesz powiedzieć, na czym polega, tak w kilku słowach, właśnie ta szczepionka, o której rozmawiasz? Tak, więc szczepionka AstraZeneca, albo tak zwana szczepionka oksfordzka, jest to szczepionka, której mechanizm polega na wektorze adenowirusowym. Co to znaczy? Tak samo jak szczepionka Pfizera skupia się na tym, żeby nauczyć nasz układ odpornościowy rozpoznawania, jak wygląda koronawirus na podstawie tych kolców, którymi ten koronawirus jest otoczony. A robi to w następujący sposób. Bierzemy kawałek DNA, który odpowiada za kodowanie tego, jak wygląda ten kolec, bo to jest białko. No i ów kawałek DNA jest włączany w adenowirus szympansa. To jest wirus, który powoduje chorobę dróg oddechowych u szympansów.
I ten wirus sam jako taki jest unieszkodliwiony, jest zmodyfikowany w ten sposób, żeby nie mógł się sam z siebie namnażać i żeby w żaden sposób nie mógł nam zaszkodzić. Za to jest bardzo dobrym nośnikiem tego materiału genetycznego, który odpowiada za produkcję kolców. Więc w szczepionce jest zmodyfikowany adenowirus z przyczepionym fragmentem DNA odpowiedzialnym za kolec koronawirusa. Wnika do naszej komórki i przy pomocy mechanizmów naszych własnych komórek produkuje właśnie to białko w kształcie kolca koronawirusa. I w tym momencie nasz układ odpornościowy orientuje się, że coś na tej komórce wygląda nie tak, ma jakiś taki dziwny kolec i jest w stanie zareagować i nauczyć się, że należy przeciwko takim dziwnym kształtom się aktywować. Więc tak pokrótce działa ta szczepionka. Asiu, bardzo dziękujemy za wytłumaczenie tego mechanizmu. Pozdrawiamy Oxford z UJD w Częstochowie. Bardzo dziękuję. W dzisiejszych czasach rozwój nauki nie byłby możliwy bez współpracy. Polscy i brytyjscy naukowcy współpracują razem nie tylko w laboratoriach, ale także upowszechniając wiedzę na brytyjskich uczelniach. Zachęcamy do wspierania jednych i drugich poprzez promowanie faktów, a nie fake newsów. Razem budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy. Jeśli w tym filmiku chociaż jedna informacja była dla Ciebie nowa, zaskakująca, interesująca, daj nam łapkę w górę. Poza tym chcemy Cię poznać, dlatego wypełnij ankietę, którą znajdziesz w opisie. W komentarzach daj nam znać, czy wiedziałeś o tak bliskiej współpracy polsko-brytyjskiej.